Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym zrobimy wstępną analizę projektu Ondo Finance. Jest to projekt z niszy RWA, czyli Real World Assets, tokenizacja świata, tokenizacja przedmiotów rzeczywistych, nieruchomości i wielu innych, na przykład asetów. Projektem tym interesuje się także BlackRock albo World Liberty Finance, czyli firma należąca do aktualnego prezydenta USA. Mamy końcówkę kwietnia 2025 roku. Jeżeli jesteście ciekawi projektu Ondo Finance i zastanawiacie się, czy warto, czy nie warto poświęcić mu trochę więcej czasu, zapraszam na wstępną analizę. Do researchu użyjemy strony cryptonumbers.org. Na samej górze mamy tabelę, gdzie możemy wpisać nazwę projektu, wpisujemy Ondo i widzimy, że aktualnie Ondo znajduje się na 39 miejscu w market capie. Jego cena to niecałe 85 centów. ATH cenowy był na poziomie $2,14. Miało to miejsce 16 grudnia 2024 roku. Aktualnie znajdujemy się minus 60% od ATH, czyli spadek był już znaczący od szczytu cenowego. I jeżeli sama cena osiągnęłaby w przyszłości ATH cenowe, byłby to wzrost o ponad 2,5 raza, czyli ktoś zarobiłby ponad 150%. I aktualnie market cap Ondo to jest 2 miliardy 600 milionów dolarów. Natomiast jak wygląda to z punktu widzenia samej kapitalizacji? Gdy klikniemy w market cap, widzimy, że maksymalna kapitalizacja Ondo wynosiła niecałe 5 miliardów dolarów i aktualnie market cap znajduje się na minus 45, prawie minus 46% w stosunku do szczytu kapitalizacji. Jeżeli chodzi o stosunek aktualnego market capu do szczytu kapitalizacji, jest to 1,85 raza, czyli jeżeli market cap osiągnąłby swój szczyt z przeszłości, zarobilibyśmy tylko 85%. Mówię tylko, ponieważ jeżeli chodzi o cenę, to był to wskaźnik 2,53 raza, co nam to mówi, że Ondo jest projektem inflacyjnym i od czasu ostatniego szczytu cenowego jakaś część tokenu Ondo trafiła na rynek, zwiększyła się podaż, ponieważ kapitalizacja jest to mnożnik ceny razy ilości tokenów w obiegu, a jeżeli stosunek kapitalizacji aktualnej do maksymalnej jest mniejszy niż stosunek ceny aktualnej do szczytu cenowego, to znaczy to, że ten projekt przynajmniej od grudnia, 16 grudnia 2024 roku był rozwadniany. Czy ten projekt jest atrakcyjny, czy nie, zostawiam Wam do oceny. Jeżeli chodzi o inflację tokenu, zjeżdżając niżej, możemy sprawdzić inflation rate. Wystarczy także wpisać Ondo. Klikamy sprawdź inflation ratio i widzimy, że aktualna podaż obiegowa to ponad 3 miliardy 159 milionów tokenów Ondo. Natomiast projekt nie ma maksymalnej podaży, jest ona nieskończona i dlatego też nie jesteśmy w stanie wyliczyć inflation ratio, które mówiłoby nam, ile procent z maksymalnej podaży Ondo jest już w obiegu. Dlaczego? Ponieważ zespół zostawił sobie możliwość nieograniczonej produkcji tego tokena, co dla mnie oczywiście jest czerwoną flagą. Ja staram się stronić od takich projektów. Natomiast jeżeli chcielibyśmy porównać token Ondo do jakiegoś tokenu wyższego market capem, możemy zjechać niżej i wpisując token Ondo i porównajmy sobie go na przykład z Cardano pod względem kapitalizacji. Widzimy, że kapitalizacja Ondo to jest ponad 2 miliardy, Cardano ponad 23 miliardy. Stosunek tych kapitalizacji to jest 8,91 raza i jeżeli Ondo osiągnęłoby kapitalizację Cardano, to aktualna cena, czyli 84 centy, zwiększyłaby się o prawie 9 razy i wynosiłaby 7,5 dolara. Poniżej widzimy również wykres, który nam obrazuje stosunek kapitalizacji tych dwóch projektów. Podsumowując, kapitalizacja Ondo jest sporo niższa niż projekty z top 10 i jest tutaj potencjał wzrostowy, natomiast musimy pamiętać, że Ondo jest jednym z lepszych projektów, jeżeli chodzi o swoją niszę tokenizacji rzeczywistości, tokenizacji świata, dlatego nie mamy za bardzo punktu odniesienia
Ondo do czegoś, co jest lepsze w jego niszy, ponieważ jest liderem tak naprawdę. Jeżeli chodzi o inflację, nie jesteśmy w stanie ustalić, ile tokenów jeszcze będzie wrzucane na rynek, ponieważ zespół zostawił sobie możliwość generowania tokenów w nieskończoność, a jeżeli chodzi o stosunek ceny czy kapitalizacji do poziomów ze szczytów, widzimy, że od szczytu cenowego, czyli od grudnia, jakaś część tokenów już została wrzucona na rynek, ponieważ okazuje się, że gdyby aktualna ilość tokenów została pomnożona razy cenę, to market cap byłby o wiele wyższy niż te niecałe 5 miliardów i mówią nam o tym różnice w stosunkach kapitalizacji do szczytu kapitalizacji, a aktualnej ceny do szczytu cenowego. Dajcie znać, co myślicie o projekcie Ondo, natomiast jeżeli chcielibyście, żebym przeprowadził szczegółową analizę fundamentalną projektu oraz analizę techniczną wykresu Ondo i podzielił się swoją szczegółową opinią, zostawcie w komentarzu, jeżeli będzie 20 lajków pod tym filmikiem. Zrobię dokładny research całego projektu, jak i wykresu tego projektu. Jeżeli chcielibyście, żebym przeanalizował inne projekty pod tym kątem, zostawcie w komentarzu i jeżeli podoba Wam się na przykład komentarz kogoś, również lajkujcie, będę w ten sposób wybierał projekty, które będę analizował w kolejnych filmikach. Na dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, do następnego, cześć!